Witajcie w naszej sardyńskiej podróży. W tym odcinku pokażemy Wam miasto Olbia i plaże wschodniego wybrzeża. Popłyniemy w rejs po Zatoce Orosej, zajrzymy do grobów gigantów i poznamy słynny sardyński śpiew. Pomyśl o miejscu sprzed tysięcy lat. Gdzie historia mówi starym językiem kamieni. Pomyśl o wyspie, która od wieków przyciąga żeglarzy i marzycieli. Pomyśl o muzyce, która porywa serca. Wyobraź sobie mieszkańców, którzy żyją w rytmie natury. Wyobraź sobie wyspę dziką, piękną, prawdziwą. Wyobraź sobie ludzi, których urzekło to miejsce. Słuchajcie, my odpływamy, nie wiem czy wiecie. Przeżyj przygodę w głębinach, pod ziemią, na lądzie i morzu. Przeżyj spotkania, które zostają w sercu. Przeżyj historię, która trwa. I teraźniejszość, która zachwyca ciepłem. Pomyśl o tym wszystkim. Pomyśl o Sardynii. I wybierz się z nami w podróż na tę nadzwyczajną wyspę. Sardynia. Ach, tyle pozytywnych emocji. Rewelacja, naprawdę. Teraz trzeba coś zjeść. Część druga. Olbia i wschodnie wybrzeże. Kontynuujemy naszą dwutygodniową podróż po Sardynii. Przenosimy się w naszej wyprawie na wschodnie wybrzeże. Witajcie na wschodnim wybrzeżu Sardynii. Wspólnie odwiedzimy piękne miejsca tego regionu wyspy. Poznawanie wschodniego wybrzeża Sardynii rozpoczynamy od miasta Olbia. Miasta o tysiącletniej historii i młodej, żywej duszy. Olbia nazywana jest bramą Sardynii. To tu znajduje się jeden z największych na wyspie portów pasażerskich, do którego łatwo dopłynąć z Półwyspu Apenińskiego. Olbia posiada także międzynarodowy port lotniczy, jeden z trzech, w którym lecąc z Polski można rozpocząć przygodę na Sardynii. Już sama nazwa Olbia, z greckiego oznaczająca szczęśliwa, brzmi jak obietnica. Olbia od wieków przyciągała wiele kultur i ludów. Fenicjanie, Grecy, Rzymianie, Pizańczycy czy Hiszpanie. Dziś Olbia przyciąga tysiące turystów. Spora liczba jednak z nich traktuje Olbię jako punkt wypadowy do innych miejsc. Wiele osób wyrusza stąd na sardyńskie szmaragdowe wybrzeże. Za dnia główne uliczki Olbii nie są zbyt oblegane. Corso Umberto I to główna ulica, centrum miasta. Deptak, na który trafi każdy przybywający do Olbii. Wzdłuż niego bary, kawiarnie i część najciekawszych miejsc, które można tu zwiedzić. Przy Corso Umberto I położony jest główny plac miasta Piazza Regina Margherita. Jest niczym rynek. Kolejny urokliwy, nieco mniejszy placyk z okazałą fontanną to Piazza Giacomo Matteotti. Odbijając od głównego deptaka docieramy do urokliwego kościoła świętego Pawła Apostoła. Uwagę zwraca zwłaszcza kopuła kościelnej wieży, pokryta majoliką, specjalnie szkliwionymi, wielobarwnymi płytkami, ozdobą, którą spotyka się w wielu miejscach na Sardynii. Deptak Corso Umberto I kończy się albo zaczyna, w zależności od Waszego planu wędrówki, w porcie Olbii. Tu przybijają jednostki od najmniejszych do największych. Jeśli przybywacie do Olbii własnym samochodem, tu także znajduje się sporych rozmiarów parking. Wzdłuż nabrzeża stworzono widokowy deptak. Na nabrzeżu znajduje się także Muzeum Archeologiczne,
Skrywa zbiory wydobyte z wraków statków czy rzymskie mozaiki. Niestety było nieczynne. Znów musimy trochę ponarzekać na miejsca do zwiedzania na Sardynii. Często są czynne tylko kilka godzin dziennie, a czasem zamknięte nie wiadomo dlaczego. Więcej szczęścia mieliśmy odwiedzając główną świątynię Olbii. Musicie nieco odbić od głównego deptaka, ale to zaledwie kilka minut spacerem. Tuż przy okazałym placu położona jest Bazylika San Simplicio. Kościół pod wezwaniem patrona miasta, świętego Symplicjusza, zbudowany z granitu w stylu romańskim, wznosi się dumnie na wzgórzu, gdzie niegdyś znajdowała się nekropolia z czasów wczesnochrześcijańskich. Świątynia pochodzi z XI wieku, choć spore prace przeprowadzono tu także w wieku XII. Mała dzwonnica po prawej stronie to już hiszpańska pamiątka. Zwiedzanie bazyliki jest płatne, choć i tak jesteśmy zadowoleni, że było dostępne. Wnętrze to surowa kamienna budowla, kryta drewnianym stropem. Składa się z nawy głównej i dwóch naw bocznych, rozdzielonych kolumnami i filarami. Po środku absydy znajdują się dwa zniszczone freski przedstawiające świętego Symplicjusza i Wiktora z Faussanii. Pod kościołem można zejść, aby obejrzeć nekropolię. Pod koniec dnia postanowiliśmy się nieco oddalić od centrum miasta. Kilka kilometrów od Olbii pojawiamy się na plaży Spiaggia Le Saline. Ogrzewamy się przy zachodzącym słońcu. Nawet na takiej obleganej za dnia plaży można znaleźć o zachodzie spokój i zorganizować sobie spontanicznie niewielki piknik na kolację. Cisza, morze, natura. Trochę sardyńskich pyszności i tak można zakończyć dzień. Tymczasem w centrum Olbii turyści rozjechani po regionie wracają do miasta i korzystają z jego uciech. Wtedy naprawdę można poczuć ich ogrom. Restauracje tętnią życiem. Deptakiem Corso Umberto Primo przewijają się tysiące. Zewsząd unoszą się zapachy, okrzyki, głośne rozmowy. Można posłuchać ulicznych grajków. Ale muszą bardzo się postarać, by zdominować ten gwar. Ci, którzy lubią tętniące energią modne nadmorskie kurorty, odnajdą się tu doskonale. Położona nieco na uboczu, Bazylika San Simplicio daje wytchnienie od tłumów. W uliczkach wciąż można znaleźć spokojne zakamarki. Karuzele dla młodszych i starszych to już obowiązkowe atrakcje popularnych turystycznych miast. Olbia, jeden z najważniejszych ośrodków północnej Sardynii. Miasto pełne energii, a jednocześnie zakorzenione w swojej przeszłości. Miasto, które przyjmuje, ale i żegna i wciąż zachęca do powrotu tutaj. Także i dla nas Olbia to punkt wypadowy. Jeśli jesteśmy na wschodnim wybrzeżu Sardynii, to wielu uważa, że najpiękniejsze są tu plaże. Na północ od Olbii rozciąga się słynne i modne szmaragdowe wybrzeże. Ale także i na południe od miasta znajdziecie przepiękne miejsca. Na początek obieramy kierunek na Spiaggia di Porto Taverna, plażę położoną w okolicach miasteczka San Teodoro. To właściwie wąski pas piasku w otoczeniu porośniętych śródziemnomorską roślinnością wzgórz. Drobny jasny piasek, spokojne morze, niewielka głębokość ciągnąca się długo w głąb. No i te odcienie błękitu i turkusu. Plaża ma około kilometra długości, można tu skorzystać z niewielkiej infrastruktury lub po prostu cieszyć się widokami. A wzrok wszystkich wędruje w stronę tej monumentalnej bryły. To wyspa Tavolara, jeden z symboli Sardynii. Długa na 4 km, wysoka na 560 metrów. Określana jest najmniejszym królestwem na świecie. Otóż w XIX wieku na wyspę przybył król Albert Sabałcki. Zastał tam jedynego mieszkańca,
więc mianował go jej królem. Do dziś Tavolara należy do potomków króla. Sielanka najmniejszego królestwa została zburzona w latach 60. XX wieku, kiedy wybudowano tu bazę NATO. Z tego powodu królewska rodzina posiada jedynie pół wyspy. Na Tavolarę można popłynąć jednym z wielu rejsów turystycznych. Pozostając jednak na plaży Porto Taverna, możecie podziwiać piękną naturę, która zachowała tu swój urok pomimo ruchu turystycznego. Jak widać, tuż za plażą rozciąga się laguna. Często można tu zobaczyć ptactwo wodne, a przede wszystkim flamingi. To chluba Sardynii. Można je spotkać w kilku miejscach na wyspie, na płytkich lagunach, gdzie mają idealne warunki do życia. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost populacji. Ochrona terenów podmokłych przynosi rezultaty. Kolor flamingów, zazwyczaj różowy, a tu jednak nieco biało-szary, świadczy o wieku flamingów. Początkowo nie rodzą się różowe. To zabarwienie pojawia się w czasie dorastania, w związku z dietą bogatą w skorupiaki, które powodują zaróżowienie. Zachęceni pięknymi widokami, ruszamy, by pojawić się na kolejnych słynnych plażach wschodniego wybrzeża Sardynii. Oto przed nami plaże Puntaldia i La Cinta. Bardzo popularne wśród rodzin, a to za sprawą idealnych warunków do kąpieli w spokojnej wodzie, do spacerów, a także do podziwiania pięknych widoków i sardyjskiej natury. Plaża La Cinta rozciąga się na długości ponad 4 km. Plaża oddzielona jest od lądu szerokim pasem wydm i roślinności, a także kolejną laguną. Tu także nierzadko spotkać można ptactwo, w tym flamingi. Plaża jest na tyle duża, że pomieści wszystkich chętnych, a pomimo sporego zainteresowania, jak widać, można odnaleźć także bardziej odludne miejsca. W poszukiwaniu jeszcze bardziej naturalnych plaż i zatoczek i bardziej odludnych miejsc pokażemy Wam jeszcze jeden urokliwy skrawek wschodniego lądu Sardynii. Coś dla tych, którzy wolą bardziej kameralną atmosferę. Jesteśmy kilka kilometrów na południe od miejscowości San Teodoro. Czeka nas chwila wędrówki pieszym szlakiem, przez jakąś część także wśród gęstej roślinności. Nie wiem, czy dobrze jedziemy, ale robi się ciekawie. Nie, chyba dobrze. We go there to the beach? Nieliczni turyści dają jednak znaki, że idziemy w odpowiednim kierunku. Oto plaża Punta La Greca. Miejsce podzielone na kilka małych zatoczek, a w otoczeniu śródziemnomorska roślinność. I widok na Tavolarę. Można w niewielkiej ilości osób kontemplować sobie to wybrzeże. Jak widać, wybrzeże Sardynii oferuje i bardziej, i mniej oblegane plażowe miejscówki. Czy będąc na wschodzie Sardynii warto odwiedzić tylko przepiękne plaże? Oczywiście nie. Udajemy się w stronę lądu. Krajobraz z odwiedzanych chętnie turystycznych kurortów zmienia się na spokojne strony, gdzie króluje natura. A wśród tego krajobrazu co jakiś czas pojawiają się niewielkie miejscowości. Naszym celem jest miasteczko Bitti, położone w regionie Barbagia. Spokój, niewielkie domki i kamieniczki rozpalone południowym słońcem. Aż miło odpocząć od tłumów. Chłoniemy tę atmosferę. Miasteczko ma niecałe 3000 mieszkańców. Wędrując wąskimi uliczkami, można tu się dosłownie zagubić. Coś czuję, że się delikatnie pogubiliśmy w tych alejkach. Czasem się przesadza, mówiąc, żeby się zagubić w uliczkach, ale tu naprawdę można się zagubić. Dobra, jedźmy tutaj. Bitti jest członkiem klubu najbardziej autentycznych wiosek Włoch. Ale to jest urocze, nie? Takie... Spokojnie, aż się mówi ciszej. A dlaczego się tu pojawiamy? Oprócz tej wyjątkowej atmosfery stworzono tu słynne Muzeum Śpiewu Ludowego
połączone z Muzeum Rolnictwa i Pasterstwa. No, trafienie do tego muzeum to jest wyzwanie. Na Google Maps nie liczcie. Strzałeczka lata w każdą stronę. Przemierzając wąskie uliczki, próbujemy je odszukać, co nie jest wcale takie proste. O, chyba idę dobrze. Jeszcze trzeba będzie wrócić po Radka. Dobra. Docieramy do celu naszego spaceru To chyba tu. i niestety napotykamy na zamknięte drzwi. Już mieliśmy komentarz, że znów, jak często na Sardynii, popularne miejsca są po prostu zamknięte i nie ma co szukać powodu. Ale nagle pojawia się Signora, która z uśmiechem wychodzi z jednej z kamieniczek. Zaprasza i nieustannie mówi po włosku. Questo è vostro, questo è il vostro biglietto. Come volete. Po którymś razie przestajemy przekonywać, że niekoniecznie dobrze porozumiewamy się w tym języku. Jakoś udaje się kupić bilety, a pani oprowadza nas z nieskrywanym entuzjazmem i dumą. Tutejsze muzeum prezentuje słynny śpiew cantu a tenore. To styl polifonicznego sardyńskiego śpiewu ludowego. UNESCO uznało śpiew cantu a tenore za niematerialne dziedzictwo kulturowe. Słowo tenore nie należy tu mylić z głosem tenor. Prezentacja stworzona jest na 4 wielkich ekranach, które odpowiadają 4 śpiewakom. Ci, stojąc naprzeciw siebie, tworzą krąg wokalny. Każdy ze śpiewaków odpowiada za jeden z 4 głosów: bogę, bassu, kontra i mesabogę. Nie zagłębiając się w profesjonalne opisy muzyczne, a mówiąc o odczuciach, zgodnie z tradycją ludową, mesabogę naśladuje odgłos wiatru, kontra beczenie owiec, a basu ryczenie krowy. Za pomocą pulpitu w środku kręgu wybieramy konkretne regiony i grupy. Może tu? Po czym na ekranach pojawiają się wokaliści. Oczywiście śpiew to połączenie 4 głosów, ale każdy z ekranów można włączyć lub wyłączyć, by szczegółowo posłuchać tylko wybranego. Pieśni opisują chwilę życia codziennego w świecie rolniczym, hodowlanym czy rzemieślniczym, ale zawierają także pieśni miłosne, religijne i satyryczne. Śpiew cantu a tenore początkowo może wydać nam się bardzo osobliwy, bo to coś całkiem nowego. Po chwili obycia zaczynamy odbierać emocje śpiewaków. To wyjątkowe, wciąż żywe dziedzictwo Sardynii. Wiele grup śpiewa na całej wyspie cantu a tenore. Super. Tuż obok, w tym samym budynku, stworzono także Muzeum Rolnictwa i Pasterstwa. Skromne z pozoru, ale niezwykle bogate w treść. To właśnie tu można zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie dawnych mieszkańców wyspy, zanim Sardynia stała się turystycznym rajem. Prezentację stworzono w domu o typowej architekturze regionu. Z grubymi murami, drewnianymi belkami i chłodnymi wnętrzami, które dawały schronienie przed upałem. Odtworzono dawne pomieszczenia gospodarstwa, kuchnię z paleniskiem, sypialnię, spiżarnię czy warsztat. Można zobaczyć, jak wyglądał proces wypieku sardyńskiego chleba pane carasau, czy proces produkcji serów, czy suszonych wędlin. Robiono wszystko, by zaopatrzyć pasterzy w żywność, która długo pozostawała zdatna do spożycia. Można tu zobaczyć narzędzia do obróbki wełny, uprzęże dla koni i dzwonki, które wciąż rozbrzmiewają na wyspie. Muzeum to opowieść o tożsamości, o korzeniach i o pracy, która przez pokolenia kształtowała mieszkańców Sardynii. Odwiedzający są pod wrażeniem. Oba tutejsze muzea są zachwycające. Wprawdzie spodziewaliśmy się tylko jednego, dotyczącego śpiewu sardyńskiego, ale okazuje się, że tutaj można odwiedzić 2 muzea i byliśmy nimi zachwyceni. Teraz będziemy zachwyceni, jak nam się uda dotrzeć do samochodu. Muzeum naprawdę było multimedialne. Jestem pod wrażeniem. Był taki klimat,
To miasteczko takie małe, nie? Już zbudowało ten klimat. Jeszcze ugoszczenie przez panią. Ach, pani Włada bez w tym wszystkim. I przyjęła nas, jak gości u siebie w domu. 5 minut z tą panią i umiesz mówić po włosku. Przynajmniej tak ci się wydaje. E poi anche altri paesi si vede il volume ve lo regolate come volete, più, meno, ok? Pani stwierdziła, że nic po angielsku do nas nie powie, ale jak będzie mówiła powoli po włosku, to my wszystko zrozumiemy. Okazało się, że zrozumieliśmy. Niesamowita była. Dała klimat. Były emocje. Tutaj w Bitti czuje się prawdziwą Sardynię. Wyspę tradycji, pracy i śpiewu. To przypomnienie, że Sardynia to nie tylko plaże i morze, lecz także góry, pastwiska, odwieczne cykle natury. Allora, questo mi spiega questo. Wyruszamy w dalszą podróż. Kontemplujemy wciąż sielskie widoki wschodnio-środkowej Sardynii. Spokojne, kojące oczy, rozległe, zielone krajobrazy. Po drodze jadąc mijamy kolejne nuragi, przypominające o pradawnej historii Sardynii. Mówiliśmy wam o nich więcej w pozostałych częściach naszego cyklu o Sardynii. Zmierzamy do miejsca, które jest kolejnym świadectwem dziejów Sardynii. W regionie Nuoro stoi jeden z najlepiej zachowanych zabytków prehistorycznej Sardynii. Parking zorganizowano w pewnej odległości od celu. Do właściwego miejsca docieramy pieszo szlakiem. Aż w końcu naszym oczom ukazuje się Tomba di Giganti, czyli grobowiec olbrzymów. Tak nazywali takie miejsca Sardyńczycy. To najsłynniejszy z nich, Senae Tomes. Miejsce powstało około 1800 do 1600 roku przed naszą erą. Na początek pojawia się przed wszystkimi blisko 4-metrowa stela. Rodzaj pomnika nagrobnego wykutego z jednego bloku granitu. Waży 7 ton. Niewielki otwór u dołu to symboliczne wejście w zaświaty. A tak naprawdę prowadzi do właściwej komory mierzącej 11 metrów. Skąd wzięła się nazwa Grobowce Gigantów? Bo według legendy te miejsca używane były przez ogromne istoty ze względu na rozmiary miejsca. W rzeczywistości były miejscem zbiorowego pochówku. Czy był to grób masowy dla całej wioski, czy też zarezerwowany dla jednej klasy? Wiele pytań pozostaje tu bez odpowiedzi. Monstrualne bloki granitu tkwią tu od tysiącleci. Wielu uważa to miejsce za posiadające wyjątkowe oddziaływanie. To oczywiście subiektywne odczucia. Warto jednak wejść do grobowca gigantów i poczuć samemu emanację pradawnej energii. Pora na kolejny dzień przygód na Sardynii. O poranku pojawiamy się w miasteczku Cala Gonone. To dawna osada rybacka, z portu wysyłano niegdyś na Półwysep Apeniński drewno, węgiel i sery. Obecnie to popularne miejsce turystyczne. Samo w sobie jest urokliwą mieścinką i można tu spędzić jakiś czas, napawając się cudownymi widokami. Miejsce łączy morskie uciechy z trasami trekkingowymi i górskimi szlakami prowadzącymi po najwyższych górach Sardynii, Gennargentu. Przed nami morskie atrakcje. Pojawiamy się w porcie Cala Gonone. Tu już od wczesnych godzin porannych spory ruch. Sternicy przygotowują łodzie, a turyści gromadzą się przy wyznaczonych miejscach. Tu spotykamy się z Polakiem Tomkiem Lebiedzikiem, który swoje życie postanowił związać właśnie z Sardynią. Już wcześniej znaleźliśmy jego firmę Adventure Madness i załatwiliśmy formalności. Tomek Lebiedzik to znany na Sardynii organizator wycieczek. Uwielbia wyprawy, adrenalinę i z otwartością dobrego kumpla wita wszystkich pasażerów. Już wiadomo, to zapowiedź emocjonującej wyprawy. Waszym admirałem. Poznajemy pozostałych członków naszej ekipy. Tomek Lebiedzik już na początku z szerokim uśmiechem opowiada o trasie, atrakcjach, planie wycieczki i rzecz jasna zasadach bezpieczeństwa.
Zasady panujące na łódce są takie, że po pierwsze nie wysiadamy, jak łódka płynie. Bezpośredniość Tomka ośmiela wszystkich, a mała grupa daje komfort prywatnego rejsu. Zarażeni dobrym nastrojem od naszego kapitana, ruszamy, gotowi na przygodę. Łódź nabiera prędkości, a fale rozbryzgują się po bokach. Zatoka Orosei otwiera się przed nami. Wąskie plaże, jaskinie i zatoczki zdają się być niedostępne. Niektóre dokładnie takie są. Z pokładu łodzi widać strome klify. Niektóre sięgają nawet 400 metrów, a u ich stóp lśni woda w odcieniach turkusu i szmaragdu. Mijamy pierwsze jaskinie, ciemne otwory w skałach, z których wycieka cień i chłód. Do niektórych z nich podpływamy. To wejście do Grotta del Bue Marino. Tu na początku może wygląda niepozornie, ale to najdłuższa jaskinia Sardynii. Ma prawie 20 km długości. Do zwiedzania dostępny jest niecały kilometr. Możecie wybrać się tu na odrębny rejs, by wpłynąć do środka. Grota wzięła nazwę od gatunku foki mniszki śródziemnomorskiej, która tu zamieszkiwała jeszcze w połowie ubiegłego wieku. Podpływamy też do mniejszych formacji, ale jakże urokliwych. To grota Matki Boskiej. Skąd nazwa? Bo w środku można wypatrzeć malutki ołtarzyk. Tomek Lebiedzik ciekawie opowiada nam o każdym z tych miejsc. Co chwila pomiędzy jaskiniami, grotami odkrywa się przed nami wąski pasek białego piasku. Małe plaże przyklejone do skał. To już Cala dei Gabbiani. Pora na plażowy wypoczynek. Nasz kapitan za każdym razem podpływa jak najbliżej plaży i daje nam czas do dyspozycji. Pora na błogie rozleniwienie. Gdyby ktoś pytał, co robi nasz admirał podczas naszego plażowania, spożywa posiłek regeneracyjny, żeby mieć siły na dalsze sterowanie łodzią i odpowiadanie na nasze czasem głupie pytania. Wnikliwi turyści bacznie obserwują tutejsze zbocza. Znajdujemy na tej plaży ostrzeżenie, że te skały wciąż mogą się odrywać i spadać. Tu już widzicie, że teren wzdłuż tych klifów zaraz przy skale został ogrodzony. I niestety, chociaż plaża jest bardzo szeroka, no to można wypoczywać dosłownie na wąskim paseczku, który ma gdzieś około 3-4 metrów i obsługa tutaj bardzo pilnuje, żeby jednak tego nie przekraczać, a siedząc tutaj co chwilę usłyszeć można spadające kamyczki, więc lepiej rzeczywiście tego nie przekraczać. Inni turyści postanowili pooglądać podwodny świat. Czas na kolejne etapy rejsu. Płyniemy dalej. Mała łódź daje sporą frajdę z wycieczki, a jak widać nasz kapitan lubi adrenalinę i wierzy, że my też lubimy. No pewnie, że lubimy. Przed nami pojawia się ikona całej zatoki. Cala Golorice. Oglądamy ją z wody. Wstęp na plażę jest dodatkowo płatny, a ograniczenie stanowi także dzienny limit odwiedzających do 250 osób. Plażę wyróżnia wyrastająca z morza wapienna skała o wysokości ponad 140 metrów. To Agulia. Jeśli już pytacie, tak, można się na nią wspinać. Za to nam Tomek Lebiedzik wskazuje inne ciekawe miejsce. Bardzo męczący dzień, bardzo męczący dzień. Małe jaskinie, takie w sam raz do wpłynięcia w pław. Nie możemy nie skorzystać. Początkowo wydaje się, że dostępna jest tylko ta pierwsza część jaskiń. Ale falowanie morza odkrywa kolejne części. Można się do nich przemieścić tylko podczas opadania fali. W środku wrażenia nie do opisania. Ciśnienie powietrza podczas zamykania jaskini zatyka uszy,
a my szczęśliwi z najwyższym poziomem endorfin. Nie jest to atrakcja dla każdego, ale ten, kto się odważy, ma niezapomniane wrażenia. Trochę przerażające, ale niesamowite. Pora na kolejnych parę chwil spędzanych na łodzi. Jakby na uspokojenie. Ale na tym rejsie zapomnijcie, co to nuda. Czeka kolejny punkt programu. No to wyrzucili nas, nie? Ze statku. Kapitan jest. O, jest, dobrze. Teraz jesteśmy pewni, że nie odpłynie sam. Nurkowanie, ale tym razem w całkowicie ciemnej jaskini. Dla odważnych i umiejących dobrze pływać. Tomek bierze latarkę, by wskazywać miejsca. I punkt kulminacyjny. Możliwość zanurkowania i przepłynięcia tunelem pod Wielkim Głazem. Światło latarki wskazuje nam drogę. Adrenalina szaleje. Z tych wszystkich emocji, jak widzicie, nawet nasz sprzęt nieco odmówił nam posłuszeństwa i mamy tylko kadry z tego wyczynu. Jesteśmy dopiero co po wypłynięciu z groty. Słuchajcie, zostawcie te wszystkie plaże zatłoczone pełną ilością turystów. Po prostu wybierzcie taką wycieczkę, dzięki której będziecie mogli wpłynąć do jednej z takich jaskiń. To jest dopiero przygoda. Polecamy. Po wypłynięciu emocje wciąż nam buzują. Tomka nie opuszcza doskonały humor. Nas zresztą też. Takie miejsca sprawiają, że każdy z nas na moment czuje się odkrywcą. Czas na kolejny odpoczynek na łodzi. Wciąż podziwiamy ten krajobraz. Zatoka to nie tylko widoki. Spójrzcie na te skały. To historia zapisana w naturze. Warstwa po warstwie, niczym w geologicznej kronice czasu. Pora na wizytę na kolejnej plaży. Wysiadamy na Cala Mariolu. Miejsce, gdzie drobne białe kamyczki błyszczą jak perły w słońcu. Ale tu też doskonale widać, jak bardzo oblegane, pomimo swojej niedostępności, mogą być tutejsze plaże. Teraz można zrozumieć, dlaczego tak wielkim atutem są mniejsze kameralne rejsy. Na tych wielkich statkach można poczuć się jak sardynka na Sardynii. Za to zrelaksowani turyści nie mogą sobie odmówić wejścia do cudownej wody. No, jest cudnie. W sezonie, który trwa tu nawet we wrześniu, trudno znaleźć jakiś kawałek wolny na plaży, ale trudno także znaleźć jakiś kawałek w wodzie, wolny od pływających turystów. No ale jak możecie zobaczyć, jest tu sporo statków przysumowanych. Wszyscy tu po prostu przypłynęli na tę plażę. A przy okazji my pozdrawiamy całą grupę, z którą my przypłynęliśmy. Dokładnie tak. I dodatkowo Tomka, który jest naszym kapitanem, czy admirałem? admirałem, jakoś tak się chce zwać. Miłą niespodzianką podczas tego rejsu było to, że wśród współpasażerów znaleźli się widzowie naszego kanału. To wyjątkowe spędzać chwilę wyprawy wspólnie z tymi, którzy oglądają kanał Łukasz i Radek. Odkrywanie tutejszych plażowych perełek nie może się znudzić. Na zakończenie zostawiliśmy wizytówkę tutejszej Zatoki Orosej, ale i całej Sardynii. Dodajmy, że kolejność odwiedzin tutejszych jaskiń i plaż może być za każdym razem inna. Oto naszym oczom ukazuje się coś, co trudno opisać słowami. Więc na początek tylko dwa słowa. Cala Luna. Plaża z jasnym, delikatnym piaskiem wciśnięta między strome skały. Z rzędem pojedynczych jaskiń, które wyglądają jak katedra wyrzeźbiona przez morze. Do każdej z grot można wejść i poczuć ich niesamowitą moc. Praktyczna rada jest taka, że przymierzając plażę od miejsca cumowania łodzi, w każdej kolejnej z grot będzie coraz mniej turystów. Ale każda z nich
jest coraz trudniej dostępna. Turystów tutaj są niezliczone rzesze. Miejsce pozostaje jednak zawsze magiczne. Nazwa wskazuje, że to księżycowa zatoka. Ale zdecydowanie na Księżycu nie jest tak pięknie. Gdy łódź zmierza w stronę portu, słońce powoli chyli się ku zachodowi. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. To był dzień pełen emocji, wody, słońca i przygody. Pozostanie jednym z tych, do których będzie się wracać myślami jeszcze długo po powrocie z Sardynii. I tu kończymy kolejną z części naszych podróży na Sardynii. Poznaliśmy tym razem nadmorskie miasto Olbia. Zejdźcie sobie z głównej Jest po całym dniu na słońcu. Dajcie mu jeszcze raz szansę. Słynne plaże wschodniego wybrzeża. Nie ma to jak piaseczek nad naszym Bałtykiem, prawda? No. I oni mówią, że drobny piaseczek. Tu będzie potrzebny Radek. Radek, chodź tutaj, bo to jest rola dla ciebie. Nieco przerażeni weszliśmy do grobowca gigantów, za to chętnie spróbowaliśmy już słynnego sardyjskiego śpiewu Cantu a tenore. Żegnamy Was z wyjątkowej plaży Cala Luna i zapraszamy na pozostałe części naszej sardyńskiej wyprawy. Obiecujemy nie mniejsze emocje i kolejne fascynujące miejsca na Sardynii. Sun się. Bo to nie jest takie łatwe. Dobra, mówcie, jak ja mam się ustawić, bo ja nie jestem... Nie przejmujcie się, bo pedikur jest w pakiecie. Do zobaczenia.